Siema, z tej strony Spox 2. Słuchajcie, dzisiaj płyta główna z czego? Z czego to jest płyta? Pewnie wiecie z tytułu. Oczywiście płyta główna z telewizora i to takiego, który ma z 10 lat, jak nie lepiej. Dziwny temat, bo po co naprawiać tak stary sprzęt? No i tak przejrzałem chwilę internet i myślę sobie, kurczę, najprościej byłoby kupić drugą płytę główną, sprawną. Przy czym usterki często się powtarzają, więc to też na dwoje babka wróżyła, ale coś wam pokażę. To jest płyta główna z telewizora, dajmy na to Samsung. Jej oznaczenie jest 175G573M bla 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 005N wersja A. I tak szukam w internetach, no i takiej dokładnie płyty nie kupimy. Kupimy z kolei płytę z dopiskiem 005K. I wersja K, żeby było zabawnie, delikatnie się różni. I co ma więcej? Ma dodatkowe gniazdo i już wam pokazuję, co znalazłem. Pyk. Na eBayu ktoś sprzedaje taką płytę w wersji właśnie z literką K i ta płyta jest identyko, ale ma dodatkowo wyjście na tunel, że ona ma wbudowany tunel DVB-T, więc satelita te sprawy, nie? Na naszej płytce tego brakuje. I to jest w zasadzie jedyna główna różnica, więc nawet jakby ktoś kupił drugą płytę, to żeby ona weszła do telewizora, to albo tniesz dziurę w telewizorze, w obudowie, albo ściągasz komponenty, żeby nie blokowały montażu płyty głównej. Więc jak przyjrzymy się od góry, cyk, to nasza płyta jest niemal identyczna, ale obecność właśnie, brak obecności tego gniazda. No i jaki jest problem z tą płytą? Już wam podaję, co klient napisał. Usterka. Witam. Zgodnie z ustaleniami drogą mailową proszę o usługę reballing procesora. Płyta główna telewizora. Okoliczności: płyta w pełni sprawna, natomiast któraś kulka puściła. Konieczny reballing procesora. Ponieważ nie posiadam stacji BGA, zwracam się z prośbą o pomoc do profesjonalistów. Pozdrawiam. No i teraz tak. I przejrzałem laminat. Niestety, ktoś już tu był, ktoś już grzał. To nie jest tak, że ta płyta jest w pełni sprawna i niekombinowana. Nie. Właśnie ona już jest wygięta i są widoczne ślady topnika. Nie wiem, czy wam dam radę w ogóle to pokazać, ale ogólnie pod procesorem Mediatek, właśnie o tym mowa, pod tym procesorem są śladowe ilości topnika, tylko ciężko będzie to pokazać oczywiście, ale tam delikatnie na rogach nie będzie widać. Jest topnik albo coś w ten deseń. I co dalej? Ta płyta jest wygięta jak banan, wiecie? O ile tutaj brzeg jest spoko, tak samo ten róg, ok, to już w samym miejscu, gdzie jest procesor, środek płyty, ta płyta ma wybrzuszenie. Optyka tego nie zauważy, tak zakładam, chociaż kto wie. Natomiast jak przyjrzymy się, to właśnie w tym miejscu jest troszeczkę układ zagłębiony, jest laminat wygięty. Tak się dzieje kiedy? Kiedy nagrzewamy hot airem punktowo w jedno miejsce, czyli ktoś przyłożył hot aira, grzeje, bo podlał topnikiem, chciał do czego dojść? Do rozpływu układu, nagrzał, rozgrzał kulki i ruszyło, a potem telewizor przestał działać zapewne, jak już płyta główna odzyskała swoją pierwotną temperaturę. Także dzisiaj zajmiemy się reballingiem. To jest właśnie najlepsze, że o ile płyta kosztowałaby, nie wiem, 150-200 zł, to w tym momencie wylutowanie tego układu będzie kosztowało więcej. Jak myślicie, ile powinien kosztować reballing takiego procesora? Bo ja wielokrotnie wspominam, że jestem technikiem BGA. Mogę ściągać układy w każdym laminacie. To nie jest istotne, czy mi wyślesz telewizor, przemysłówkę, samochodówkę, konsolę, laptopa, jakiś starszy sprzęt, nowszy. U nas głównie lecimy na BGA, czyli ściągamy komponenty i za to się płaci. Ile powinien kosztować reballing takiego procesora, czyli ściągnięcie, zakulkowanie w lód. Przy czym w tym wypadku zobaczymy, jak będzie się zachowywał, jak będzie wyglądał laminat po ściągnięciu procesora, bo jest szansa, że będą pozrywane pady lutownicze. Ale to za chwilę się przekonamy, bo trzeba będzie pójść na co? Na maszynę. No kurde, wygięte to jest. Może wam pokażę z minionka. No ciężko. Fajnie by to było pokazać, tak powiem. Tutaj w ogóle, ktoś zerwał tak jakby tuleje. Widzicie to? Ktoś tu był. Nasi tu byli. Nie, ale nie jestem w stanie pokazać tej
płaszczyzny tej płyty, że ona jest wygięta. No nic. Optyka nie wszystko jest w stanie zobrazować, przynajmniej ja nie umiem tego ogarnąć. Dobra, idziemy na podgrzewacz, ustawię płytkę i nagrzewamy ją, także moment. Płyta na podgrzewaczu i teraz musimy właśnie ją nagrzać i sprawdzić, czy ona delikatnie się wyrówna. To pierwszy temat, a potem wiadomo, polecimy dalej. I powiedzcie mi, ilu z Was w ogóle naprawiałoby taki telewizor, bo on ma z 10 lat bankowo, tak szukałem i ponoć jest to model Philipsa, jakiś tam, gdzie to będzie? Pokażę Wam, coś takiego mi się pokazało, ale może to błąd. Philips 55 PFL 4508H i on ponoć kosztował 5000 zł, ale to mówię dawno, dawno temu. Ale może to nie jest faktycznie ten model, tylko ta płyta pochodzi z telewizora 42-calowego. Jak jest? Nie wiem. Ale mówię, opłacalność takiej naprawy, wchodzenie w te tematy jest mocno problematyczne, ale ja zawsze tłumaczę klientom, że to oni decydują, czy oni chcą w to wchodzić. Przy czym, no, z kolei, skoro my jesteśmy pod kątem BGA w miarę rozgarnięci, no to lutujemy, bo wielu tematów też nie naprawiamy, nie przyjmujemy i musimy odmawiać, bo nie znamy się na tym i to jest też istotne. Także teraz co? Płytę nagrzewamy, poczekajmy z 10 minut i zaraz powiem Wam, jak wygląda laminat, czy jest dobrze, czy jest źle. Tak patrzę na ten laminat, no i oczywiście widzicie, tam robią się takie bulki powietrzne. Topnik wypływa spod układu, także nasi tu byli, tak jak wspominałem wcześniej. No i układ już zaczyna delikatnie tam, znaczy no, nie układ, sam topnik zaczyna pływać, bo mamy temperaturę 130 stopni, więc ta płyta się już zaczyna prostować, więc to na plus. I chciałem Wam pokazać, że właśnie tam na rogach było widać te śladowe ilości topnika, no ale już teraz wyszło czarno na białym. No i co dalej, nawet na tej pamięci w tym miejscu też mamy topnik, także nagrzewamy. No i tyle. Takie uroki tego fachu. Jest jeszcze jeden problem, o którym nie wspominałem. Nie wiem, czy będę miał sito do tego układu i prawdopodobnie trzeba użyć będzie jakiegoś szablonu uniwersalnego, kombinację, sypanie kulek, zabieranie. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie, bo człowiek, który robi na co dzień układy XYZ, wie, co dostaje, wie, jak to zrobić. W takim wypadku, jak dostajesz taką płytkę w sumie pierwszy raz, to nie wiadomo, jaki jest layout tych kulek, wyprowadzeń pod układem BGA i z tym człowiek się rzadko ściera, no ale trzeba jakoś powalczyć. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Idziemy na tą płytę i co, grzeje się dalej. No nagrzewa się, już paruje, widać po tym topniku, tam delikatnie siwy dym się robi delikatnie, nie? Także zaraz nagrzewamy płytę i ściągamy dziada. Odpalamy nagrzewanie z góry, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zawsze jest pytanie, czy to jest technologia bezołowiowa, może jeszcze ołowiowa, kto wie. Tak samo, czy ktoś ten układ ściągał. Możliwości jest oczywiście zawsze multum. No, jeszcze nie pływa. No, come on. O, ruszył się układ, dobra. Ściągamy dziada. Mamy go. Ło, jakie dziwne wyprowadzenia, kurde. No powiem Wam, że dziwny układ, naprawdę. Zapewne takiego sita nie będę miał i trzeba będzie kombinować. No ale nic, Mediatek. Mediatek to mi się tylko kojarzy z Xboxami i z tą nazwą, która występowała w napędach od Xboxów 360. Tam się kiedyś dziury wierciło, odblokowywało w ten sposób układy. Takie cuda wianki na kiju. Także, no dobra, mamy układ. Płyta niech sobie już powoli stygnie. I z tym układem musimy teraz co? Zadziałać. W tym wypadku stolik. Cyk, zaraz go włożymy. Powalczymy. Dlaczego nie?
Może ten telewizor faktycznie będzie działał. Dobra, idziemy na minionka. Chodź, minionek. Pokaż nam, co myślisz, kotku, tak? Jakoś to wygląda. Co najlepsze, ten topnik wcale tak nie śmierdział. Często dostajemy właśnie płyty grzebane i centralnie albo wali jakimś rosołkiem. No, różnie bywa, nie? Ci, co mają do czynienia z BGA, z tym wszystkim, wiedzą, o czym mówię. Więc teraz spotkanie właśnie płytki po kimś, gdzie ten topnik jest ok, to fajny temat. To robi się człowiekowi centralnie milej na sercu. Szukam cyny, ok. Zaraz pojedziemy z cyną. Zoom, cyk. Szukamy ostrości i czyścimy laminat. O, już widzę pad utleniony. Widać kilka padów. Zaraz Wam pokażę. Bo dlaczego telewizor na przykład od podgrzania nie zaczyna działać? Dlatego, że cyna to jest metal. On od nagrzewania zwiększa swoją objętość, ale jak zrobi się zimny, chłodny, zmniejsza. I zobaczcie, po wylutowaniu procesora ten pad utleniony, 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 utleniony. Tak samo te kolejne są takie jasno-szare. Nie ma na nich cyny. Ta cyna się oderwała wtedy od takiego gwałtownego nagrzewania laminatu, więc w tym wypadku, żeby zrobić dobrze, najpierw pobielmy cyną pady lutownicze. O, come on, baby. O, grot nie chce grzać, a 210 stopni. Regenerowałem ostatnio jakąś uszkodzoną taśmę z Nintendo Switcha po zalaniu i wtedy regeneracja taśmy musi przebiegać w niskich temperaturach, możliwie najniższych. A teraz właśnie robimy to, o czym mówię. Nakładamy cynę na pady, które nie są ocynowane. Dopiero za chwilę ściągnę jeszcze raz. To jest punkt wyjścia. O, kulka cynowa, cyk. I tak samo te pady. Mowa o tych dupkach takich. My na to mówimy oksydacja pól lutowniczych. One się utleniają i to wynika od naprężenia, od ingerencji człowieka. No różnie bywa. Tak patrzę, patrzę. Nie no, więcej już nie ma. No dobra. Ściągnijmy cynę z całości. I zobaczymy, jak sobie poradzę dzisiaj. No i najgorszy jest fakt, brak sita. I tyle. Nie masz sita, będziesz się męczył. No ale tak bywa. Jeszcze widzę dwa pola tam po lewej. Może Wy już zauważyliście, ja z kolei nie. O tych. Owa. A jeszcze tutaj. No dobra. I znowu. Czuję się, jakbym był na live'ie. Póki co już tak, takie skojarzenia. Zastanawiałem się, czy na tym kanale nie robić jakichś takich bardziej luźnych live'ów. Jak myślicie, ma to sens? Czy jednak live'y zostawić na głównym kanale i niech będzie po staremu? Kurde, plecionkę zmieniłem. Ajajaj, ona jest inna. Jakaś taka... Wow. Wow. Jakaś taka... Inaczej wciąga cynę. Authentico. Tak jak wspominałem wielokrotnie, plecionka, cyna, topnik, no wszystko wpływa na jakość pracy i tego, jak nam się pracuje. Na komfort i ogólny całokształt tej roboty. Pola oczyszczone. No i teraz szmatka. Szmatka. Czym psikniemy? Pewnie KT6. No bo czym innym. O. Cyk. Paluszkiem. Myjemy. Układ nam wyskoczył. Stawmy go jeszcze raz. I myjemy dziada. Nie widzicie,
jest wiele takich nieregularnych pól. O, tak samo tutaj, na przykład te pola są jaśniejsze, te po lewej ciemniejsze. To wynika z tego, że ten topnik, który pierwotnie był używany przez kogoś, on już tam, chociaż może go zmyjemy, już miałem mówić, wszedł w laminat. Ale często się tak zdarza. A nie jest źle. Gitara. Jeszcze tutaj jest 2 pady. Przy czym, dziwny temat. Ja na żywo widzę tutaj spoko wszystko, natomiast w kamerze wygląda, jakby ten pad był jakiś mega żółty. Ale trochę topnika faktycznie pokazała kamera, a na żywo tego nie zauważyłem. Doczyszczę go. No niech będzie, spoko. No i teraz sito. Takiego sita bankowo nie będę miał. Przejrzę wszystkie, zobaczymy. Zawsze jest walka, bo tutaj chodzi o jeden temat. Jak trafi ci się jeden taki układ na 10 lat, taka jest szansa posiadania takiego sita, więc wtedy bierzesz w rękę szablony i po kolei lecisz, przekładasz i szukasz czegoś uniwersalnego. Coś, co może zda egzamin, ale może być z tym centralnie różniasto. I tak czasami niestety wyglądają te tematy. Tutaj mam takie sito uniwersalne z mostu od PS5, sobie przygotowałem. Zobaczmy, czy rozstaw kulek to jest ten sam. Nie. A chociaż tak, to jest to samo. Rozstaw by się zgadzał, czyli potrzebuję sita uniwersalnego pod tak jakby sito z PS5 pod mostek, bo chodzi o odległość pomiędzy kulkami. No, znalezienie tego, powiem Wam, nie będzie takie proste, także nie będę Was męczył szukaniem sita. Wrócę do Was, jak już coś centralnie mi się tutaj ogarnie. Wyczarowałem sito, takie, które już było gdzieś wcześniej używane pod układ różnych gabarytów. Layout kulek się zgadza, tylko obramówka, więc widzicie, trzeba używać kaptona. No i teraz tak, ten materiał trzeba ściągnąć. Cyk, weź go złap. Musimy podklejać po kolei wszystko. Trzeba będzie sobie przygotować sito. No tak się zdarza na serwisie. Jeszcze się upewnię, czy faktycznie to ma pokrycie 1:1. No ale raczej ma. Przyłóżmy jeszcze raz równo. Nie no, spoko jest. Widać, pokrycie jest. No i teraz będzie trzeba obkleić z 4 stron kaptonem. No i dopiero wtedy będzie można sypać kulki, bo taka czynność trwa, no zobaczymy, nie? Ile? Tyle, ile trzeba. Pewnych rzeczy nie przeskoczy. Najprościej byłoby takie sito kupić, ale nie wiem, czy znajdzie. Różnie bywa, nie? Cyk, wkręćmy sobie to wszystko, umocujmy, żeby już nam złapało, żeby nam nie tańczyło. I zaraz będzie przymiara. O, w sumie, czy jestem w stanie zrobić tak? Nie, nie jestem. Mniej więcej tu brakuje też. Ajajaj. Dobra. Takie coś. Skręcam stolik na śruby. I zaraz dołożymy kaptona. Z 3 stron. No i siostro, nożyczki. Nie lubię kleić tego, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie? Skoro się powiedziało, że zrobię usługę, wykonam, to i tak już nie będzie odwrotu, nie? Trzeba być słownym. Naklejamy jeden pasek, cyk. Obracamy sito. Drugi pasek. A i chodź tu, baby, naklej się równo. Się tak wydaje, ale to nie jest takie proste, nie?
Raz, dwa, jeszcze z tej strony. I kleimy. Przypauzowałem trochę, no bo to wszystko trwa. No okej. No i mamy oczywiście kilka padów nieużywanych. Trzeba będzie uważać, bo tych kulek raczej nie zbiorę przed nagrzewaniem układu, więc no cóż, dajemy teraz niedużą ilość topnika. Come on. Pyk. Pędzelek. Chod w rękę. I zaraz posypiemy. Tylko pytanie, jakie kulki? Chyba 0,4 albo 0,45, bo kulki są, czyli pady lutownicze są zwyczajnie w świecie małe. O. Znowu nakładamy górną część stolika. Pyk. Pokrycie jest. No i kulki. Często właśnie się zastanawiam, czy użyć kulek 0,4, 0,45 i to jest na takiej zasadzie, że sam do końca nie wiesz i liczysz, że będzie dobrze. No dzisiaj użyjemy kulek 0,45, więc przekonamy się, bo wiecie, dopóki nie sprawdzisz, to się nie dowiesz, więc 0,45. Mogło być ciut za duże, no ale sypiemy, co będzie. Lecimy. Pyk. Jak tam te kulki? Nie są za duże. Dobra, sypujemy do słoika. Wy tego już nie zobaczycie. O kulki trzeba dbać. Zawsze o tym mówię. Mamy jeszcze nadmiar kulek. Kilka gdzieś tutaj mamy intruzów. Więc te kulki są, bym powiedział, nawet ciut za małe. No dobra. Teraz ważna chwila. Zabieramy górną część stolika. Jak jest? W miarę. Teraz tak, słoik z kulkami zakręcę, bo już raz mi się zdarzyło, nie wiem czy tu, czy tam, czy na live'ie, gdzie ten słoik się po prostu wywalił i trochę z niego kulek uleciało. Ale wtedy byłem smutny. Oj, oj, oj. I teraz tak, liczmy, że ta kulka jest nieużywana, tak strzelam. Dobra. Pewne rzeczy widać pod mikroskopem, ale nie do końca. Więc ileś tych kulek jest... O, ta używana jest, widzicie. Ta z kolei nie jest. No i myk polega na tym, żeby nagrzewać hoterem układ i żeby te kulki nie zlały się, te, które nie mają się zalutować. Więc próbujemy. Ciekawe jak będzie. Zaczynamy. Robimy zoom. No i grzejemy lewy dolny róg. Powoli, powoli. 350 stopni. Nadmuch 1, minimalny. O, i grzeje, patrzcie. I już ta kulka jedna jest w złym miejscu, troszeczkę się przesunęła. Mam nadzieję, że mi nie zrobią problemów te kulki. Grzejemy dalej. Ajajaj, czekajcie. To się tak wydaje, ale po co sobie robić problemy, nie? O, ta kulka, ta kulka, ta kulka. Muszę ściągnąć górną gumę od hotera. O, za duży jest nadmuch na dyszy, która ma końcówkę tam 0,6 mm. Jednak dmucha za mocno, pomimo że jest hoter skręcony na minimum. Grzejemy samą hoterem, nie? Pyk. I teraz te kulki już tak nie tańczą, nie będą się przesuwały, bo brakuje tego airflow, podmuchu. I zobaczcie, już zaczynają powoli siadać. Obracam stolik. No baby, come on. Come on. O właśnie tak. To jest moment. O, nasz Mieciu przyszedł. Nagrywa Mieciuś, więc przymknij mi drzwi w razie czego. Cyk. Grzejemy dalej. Dogrzewamy.
No i ostatni w sumie bok. No dobra, mamy to. Poczekajmy chwilę, aż kulki zastygną, bo myślę, że one jeszcze mogą być w fazie w miarę płynnej. Tak, dobrze mówię. Widać to na podglądzie. Dopiero teraz zmienia się ich stan skupienia. Jeszcze chwila, moment. Zobaczcie, jak długo cyna jeszcze potrafi pracować. To jest najciekawsze. Teraz tak skręcę układ jeszcze raz. Przymocuję go bardziej. Psiknę KT6 i przemyjemy go. I mam nadzieję, że wszystkie intruzy zostaną usunięte, czyli nadmiar tych kulek, który tam był widoczny przez sito. No i czyścimy. No i dara się robi. Jest ok. Panie Andrzeju, to pyknie. No słuchajcie, wszystkie te kulki właśnie, które były ponad stan, już opuściły raczej obrys układu. Lepiej nawet jeszcze tak przetrzeć mocniej. O. I to jest właśnie w BGA czasami problematyczne, że wiele tych układów ma inny krój, inny szablon. Jakby nie mogli tego ujednolicić, nie? No ale tak zawsze, no po co mają to zrobić? Po co mają robić z górki? Bo nie wiem, na ile wpływa projektowanie takiego układu i rozkład kulek w tym miejscu czy w tamtym. Dlaczego nie ma wszystkich takich samych układów, nie? Kwadratów. Jeszcze pójdźmy na minionka i sprawdźmy, jak to wygląda. Czekajcie, bo ktoś dzwoni. O. Trzeba jeszcze podlać topnik. Zobaczcie, jakie są krzywe kulki. Dobra, teraz, żeby te lutowanie było fajne, nie? Żeby nie było problemów, no to musimy jeszcze podlać topnikiem, rozsmarować dziada i nagrzać. Ostatnie nagrzewanie. To wszystko. No widzicie, jak to wygląda, nie? Cyk, dawaj, come on. Jeszcze trochę topnika. To wszystko się wydaje też takie niby proste, szybkie, ciach, pach, poszło. Nie, kurde, nie. O, dostajesz płytkę, tak jak ta. Miało być... Każdy zakłada, że zrobi swoją robotę szybciej, no ale jakie macie doświadczenie z tą robotą, gdzie przeznaczacie czas X na wykonanie roboty i jak wygląda teoria kontra praktyka? U mnie przeważnie, jeżeli założę, że coś zrobię w godzinę, to i tak będę to robił 2 godziny. Tak średnio. Prawie nigdy u nas na serwisie nie jest tak, że czas się zgadza. Zawsze jest dłużej. To jest przerąbane, ale to jest prawda. Dobra, nagrzewamy. Dawaj. Zaraz kulki się wyrównają gdzieniegdzie. O, już po kolei, powoli. Już się wyrównują, widać to. Prawy dolny róg, właśnie tutaj jest nasypane. O, wskakują na swoje miejsca. Jest lepiej. O. Come on, baby. No, równajcie się. I to pokazuje, ile kulek było krzywo, nie? Obracam układ. I ostatni bok. Można powiedzieć, że teraz mamy elegancko. Jest równiutko i przy wlucie układu nie będzie problemów. Co teraz? Musimy iść po laminat. Musimy ściągnąć płytę i sprawdzić, jak wygląda ta cyna. I mam nadzieję, że tam nie będzie problemu z wijami. Zresztą zaraz Wam pokażę. O. Pyk. Sprawdźmy. Czekajcie, muszę sobie włączyć tryb samolot, nie przeszkadzać, bo chcę nagrywać. Więc chwila, o, cyk. I będzie teraz lepiej. Jak wygląda laminat? No kurde, nie najgorzej. Topnik był jakiś taki trochę brązowy.
Ale spoko, nie ma dramatu. Mówię, nie śmierdziało z niego, więc ktoś tutaj używał wcale nie takich złych materiałów. Ściągnijmy teraz, znaczy zmieszajmy cynę, nie? Mieszamy, pach. Cały ten laminat jest nagrzany prawie do 100 stopni, więc takie czyszczenie będzie przebiegało łatwiej. Pyk. Ok. Idziemy jeszcze na minionka. Sprawdźmy jak pady. Czy są jakieś takie, które wyglądają na utlenione? Czy jednak wszystko jest w normie? Co mogę powiedzieć z mojej strony? Nie podobała mi się pad. Na przykład T2, ten, T3. O, właśnie, patrzcie. Przemyję, żeby Wam pokazać. Dlaczego nagrzewanie punktowe laminatów, które są większe, nie ma sensu? Patrz. Patrz Ty to. Czy jesteś nim, czy nią? Patrz. Przemyję specjalnie, żeby pokazać. I gdzie jest cyna? Na padach, nie? Cyna. Wszędzie jest cyna, ale na tym padzie, na tym nie ma cyny. One są utlenione. To jest oksydacja pól lutowniczych. Doszło do zerwania połączenia pod procesorem i ta cyna, ten pad zaczął się utleniać. Nie wiadomo, ile ten proces trwał czasu, ale nagrzewanie dodatkowo pogłębia ten temat. I zobaczcie, to jest taki ciemno-szary pad. I teraz, żeby zrobić mu dobrze, co trzeba? Trzeba go pobielić jeszcze raz cyną, bo to nie ma sensu. Jak tego nie zrobimy, to ta robota nie obroni się, więc to jest konieczność. I znowu cyk. Przykładamy cynę. Musimy go ocynować. Jak mamy topnik, to oczywiście wszystko pójdzie zgrabnie, z gracją. Nie będzie większych problemów. Są gdzieś jeszcze pady. I tak, o, kolejny pad. Tutaj widać na dole, o właśnie ten. Cyk. On jest utleniony. I tutaj kolejny, jeszcze jeden. Warto o tym mówić, wiecie, bo to są takie tematy rzadko występujące, jeżeli chodzi o lutowania BGA, utlenione pady, ale zdarzają się. To jest naprawdę niewielki procent układów. No i właśnie tutaj kolejne dwa pady, ten i ten, są zerwane. Przy czym są not connected, nieużywane. Ok, dajemy cynę, cyk. I jeszcze te dwa. I takie jest to trochę bawienie się w kotka i myszkę. O, i zobaczcie tutaj. Bo najpierw nakładasz cynę, żeby pobielić pole lutownicze, gdzie za chwilę tą cynę będziemy ściągali. No, ale tak to działa. O. Dobra. No i co teraz? No szpatuła. Teraz to już nie ma cudów. Szpatuła, temperatura, nie wiem, 340. Przykładamy plecionkę i zaraz zobaczymy, jak z tym polecimy. Pyk. I delikatnie. O. Dobry topnik był używany, powiem Wam. Bez kitu, bo ja swojego nawet nie lałem. To jest bardzo dobry topnik. Tak jest. Ciekawe, co było lane, ale było dobrze lane. Dobry materiał. Fajnie się rozprowadza plecionką. Znaczy, fajnie się nią jeździ, nie? Teraz tak, myjemy. Ogólnie z topnikami jest ciężko. Ja cały czas polecam Wortona, bo jest to sprawdzony materiał, który broni się jakością. A nie wiem, jakie Wy macie doświadczenie z topnikami. Są jakieś te RMA, Kingbo. Tego jest jak psów. Jeden lepszy od drugiego. Lepszy, gorszy. No i ładnie się ten topnik zmywa.
Kurde, aż muszę klienta zapytać, czego on używał? Bo naprawdę spoko, spoko topnik. Naprawdę miła praca. Tylko jeszcze tutaj trzeba troszeczkę te kondensatory doczyścić, bo jeszcze w tym miejscu jest trochę topnika. Na tej pamięci chyba było. Jest szczoteczka w róg. No i gitara. Jeszcze raz, szmatka. Szmateczko ma, na. W tym miejscu na dole widzicie taką plamę, nie? To jest właśnie efekt tego topnika, albo nie wiem, czy coś... Znaczy zalaniem to nie jest, wątpię. Nie chcę to zejść za bardzo. Próbujmy jeszcze PCC 15. Znaczy KT6 jest fajny do tego, żeby wykonać połysk na laminacie, ale niektórych, nie wiem, jakim cudem topników nie chce domyć KT6. To jest dziwne. Na przykład teraz używam PCC 15 i on o wiele lepiej sobie poradził z takimi tymi mazami na płycie. I tak na zmianę. Dlatego warto mieć kilka preparatów. No i to wygląda. To jest teraz spoko. Co dalej? Układ. Właśnie, układ jest podlany topnikiem. Musimy go jeszcze raz dziada podlać, obmyć. Teoretycznie można by było taki układ z takim topnikiem zostawić, no ale nie. Za duża ilość topnika, bo to jest kluczowe dla sprawy, potrafi zrobić więcej złego niż dobrego. Topnik nakładamy w ilości minimalnej na laminat, bo to nie chodzi o to, żeby go lać. Oczywiście mowa o wlucie. Nie chodzi o to, żeby go lać wiadrami, tylko dać go z głową. Dobra, myjemy. Teraz szmatka. No i co? Obronisz się? Będziesz dobrze wyglądał, czy... No jeszcze trochę są mazy. Właśnie to jest takie denerwujące, nie? Kiedy chcesz doczyścić dobrze układ, to warunek jest taki, żeby... O, na przykład układ kładziesz w szmatkę, cyk. Gdzie jest KT6? Psikasz. I trzymając dziada w łapie, ściągasz na boki te mazy. O to chodzi, nie? Żeby wyciągnąć z tego układu, z pomiędzy kulek, ślady, znaczy no, ten topnik. On tam zawsze trochę zostaje. I z tym człowiek walczy. Jak jest? Ostrz. Come on. Pod tym kątem wygląda spoko. Jest doczyszczone. Nie ma co się czepiać. Co dalej? Co dalej? Układ trzeba wypozycjonować, tylko dajmy topnik świeży, nowy, miniony, come on. Teraz tak, nasz topnik, nasz Wharton. Oczywiście tutaj lewy dolny róg, jeden pad zerwany, prawy dolny róg, dwa pady zerwane. Tak być musi, tego już nie zrobimy, ale to nie jest używane. Te pola mogą być puste. Nagrzewanko topnika, ciach. I tak jak wspominałem, cienka warstwa topnika. Na tym nam zależy, a nie żeby go nawalić, ile fabryka dała w ilości wiaderkowych. Także pędzelkiem, pach i da radę, myślę. Jeszcze pad numer 1. Numeracja na tej płycie jest lewy górny róg 1 i ABC. Widzicie te rzędy? Widzicie. Więc szukamy na układzie znacznika, który by nam powiedział, że hej, tu jest pad numer 1. Już go szukam. Czekajcie. Tylko domyję jeszcze układ od góry, żeby był ładniutki, piękniusi i w ogóle cycuś glancuś. O, na układzie ten żółty bok, ja na to tak powiem, on określa nam pada numer 1. Więc to się musi zgodzić.
pozycjonujemy dziada. Coś takiego chyba, co? Myślę, że jeszcze go dosuńmy. To jest fajnie zrobione. Ten układ na rogu jest taki troszeczkę... ma takie wycięcia. Bym powiedział, że pomaga to w pozycjonowaniu. Dobra. Obrys układu dookoła, tą białą ramkę widać. Chociaż tutaj troszeczkę do lewej go jeszcze przesunę. Chwila, moment. O. Idziemy na podgrzewacz i zaraz robimy wlód. Układ oczywiście już jest ustawiony, wszystko się nagrzewa, widać nawet ten topnik. Odpalamy dogrzewanie hoterem od góry i co będzie? I to jest dla mnie najważniejszy moment. Ja uwielbiam patrzeć na to, jak te kulki centralnie wtapiają się w ten laminat, jak to wszystko równo siada. Zawsze mam w głowie, żeby kurde się udało, żeby siadło równiutko. Także grzejemy i patrzymy. Come on, baby. O, chyba już lewa strona. Nie, jeszcze nie. Już tył powoli i patrzcie. I on już siadł. Siadł? Siadł. Równo jest. Myślę, że siedzi lepiej niż wtedy. Czekamy jeszcze 10 sekund i uruchamiamy studzenie płyty. Kulki się mienią, więc gitara. Zaraz ściągamy płytę i sprawdzimy, jak to wygląda, jak już wszystko wystygnie. Dobra, jestem. Zobaczmy na tą płytkę z ujęcia od góry. Czy to się zalutowało w porządku, czy nie w porządku? Czy ta robota jest bez sensu, czy z sensem? No, układ siedzi równiutko, kulki się lśnią. Fajnie to wygląda. Z tej strony mniej światła wpada, ale jest gitara. Tak. Ma to ręce i nogi. Idźmy jeszcze na minionka. Minionek, chodź, pokażesz nam tu, jeśli się uda. No, minionek lepiej umie w te zoomy, jakby nie patrzeć. Maksimum zoom praktycznie. Ultra płynna, płytka głębia ostrości. Kulki siedzą. Z tej strony ciężko to pokazać. O. Wiecie, tu chodzi o to, że w zależności od jakiego, pod jakim kątem jest płyta główna względem optyki mikroskopu, inaczej to widać, ale to wszystko siedzi elegancko. W ogóle tak patrzy się na tą płytkę, no i to jest jakiś dziwny telewizor, bo patrzcie, to jest ciekawe trochę, no bo cały czas się zastanawiam, jaki jest sens naprawy tego, nie? Ale tak, mamy 2 gniazda HDMI, no okej, obecnie to chyba każdy telewizor ma już 4, ale zobaczcie, jest, co to jest? Komponent, czyli coś, sygnał Full HD na cinczach. Mamy, kurde, LAN. Mamy wyjście antenowe, czyli pogramy na... W sumie nie wiem, na niczym nie pogramy, to tylko do telewizji jest. Co dalej? Mamy, to jest właśnie dziwne, mamy 2 gniazda USB, o i HDMI kolejne. Czyli ten telewizor ma 3 gniazda HDMI, komponent, antena, LAN. Co dziwne, nie widzę tutaj gniazda ani z wideo, ani kompozyt. No i Euroscard oczywiście, największe oczywiście pominięte, sorry. Jest, co to jest jeszcze na boku? Pewnie wyjście słuchawkowe, jakieś złącze Express Card, port rozszerzeń do czegoś, nie powiem Wam, nie znam się. Tu jeszcze są ślady tego topnika, gdzie ktoś wcześniej właśnie lał tą płytę, więc ciekawe, czy to domyjemy, czy się uda. I sprawdźmy, czy nasz patyczek szczęścia zareaguje. Jak się patyczek robi brudny, zmienia kolor, idzie, widzicie to? Idzie, idzie. Da się tą płytę jeszcze tak domyć, żeby było ładniej.
Pyk. Czego używacie do czyszczenia? Ja tak patyczki do uszu chyba najtaniej, najlepiej. Są specjalne te waciki ESD, szmery, bajery, ale ja lubię stosować coś, co działa. Nie musi to być nadwyrost. Tanio i dobrze to jest fajna dewiza, nie? W wielu przypadkach to nie zdaje egzaminu, jasne. Natomiast w takim czyszczeniu myślę, że ma to sens. W takim serwisie oczywiście jak mój. Mówię to na podstawie swoich doświadczeń. No i trochę tutaj szuru-buru, patyczkiem. I już ta płyta wygląda ciut lepiej. Wiadomo, że to można by to było jeszcze myć, nie wiadomo jak, ale zawsze jest pytanie, po co? Kto co lubi. Także dzisiaj mamy przeprowadzony rebaling procesora Mediatek w telewizorze, gdzie wartość jego, nie wiem czy dzisiaj to jest 1500 zł, czy mniej, czy więcej. Po prostu pokazałem Wam, jak to wygląda. I takie rzeczy w 23 roku zdarzają się. Ale to mówię, to jest na wyraźne życzenie klienta, bo my dostajemy płytkę, mamy wylutować układ, wlutować, robimy to poprawnie i gwarancji na to, czy to dobrze będzie działało, czy źle, jak długo będzie działało, nie dajemy. Dlaczego? Bo to nie jest przedmiotem naprawy. My mamy wylutować i wlutować i tyle. Więc takie tematy. Dzisiaj kończymy. 46 minut. Shorty u Spoxa. Tylko 46 minut. Także jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz dlaczego. Przede wszystkim piszcie komentarze. Jak mam czas, odpisuję. Pamiętajcie, uruchomiliśmy grupę Discord, gdzie osoby wspierające na Patronite i na YouTubie, na tym głównym kanale mają dostęp do Discorda, także jak chcecie, wbijajcie. Koszulki pola masowe są od S-ki chyba aż do 4XL. Są dostępne, więc jak jest ktoś zainteresowany, sklep @wielkielektronik.com, napisz tam zapytanie i możemy Ci podesłać dane do przelewu, bo koszt koszulki z wysyłką to jest chyba 8 dyszek z tego co pamiętam, więc gitara. Także kończę już dzisiaj, a to można pakować i odsyłać. Tyle, do następnego, cześć, hej!